Hello. Właśnie sobie siadłem, a ludzie, tutejsi uczniowie mają przerwę i sobie przerwę śniadaniową czy tam obiadową i jedzą sobie jedzonko. Ale nie będę przeszkadzał, bo zaraz przyjdzie nauczyciel i nam wszystkim wpieprzy. Okej, Mzungu go! Bye bye! No to muszę się przed wami wszystkimi przyznać. Każdy w swoim życiu ma jakąś tam piętę Achillesa. Jedną z moich to muszy. Mam z nimi problem, więc muszę uważać, żeby ich nie przegrać. Ale większym problemem jest ogromny strach przed kim? Przed dentystą. Stoję już przed drzwiami dentysty tutaj. Już jestem umówiony na spotkanie. Powiem wam tak. Zaczął mnie ząb pobolewać już w RPA. Tak przerażająco się boję dentysty, że co, no sam pod siebie boję się, wstydzę się tego. Bardzo mi przykro, że jak mi wyrwał zęba, nie będę miał już do końca życia tego zęba. Czyli to już jest drugi taki ząb. Idę czekać w kolejkę. Pierdolę, jaki stres. It's finished? Oh, sorry. Yeah. Gdzie jest to? A, dobra. Okazało się, że to nie bolało. Nie bójcie się dentysty. Oczywiście, miałem jeden zastrzyk, to znaczy z jednej strony i z drugiej. Coś tam pani robiła, ale mnie ze 2 razy tak ruszyło. Pewnie przewrażliwiony jestem. Dostałem drugi zastrzyk i potem już robiła co chciała. Ja nic nie czułem. Naprawdę nie bójcie się dentystów. Ja wrócę do Polski i robię wszystkie zęby. Pieprzę to. Hey, I say stop? No. It's my business where I go. It's my business where I go. You say talk to back? No, I don't talk you. Kurwa, wkurwia mnie takie coś. Nie wołasz typa, a on ci kurwa się zatrzymuje i gdzie jedziesz? Spierdol. Więc tak, przed chwilą spotkałem pana. Chciałem od niego kokosa, ale chciał ode mnie 1500. A ja doskonale wiem, że kosztują 1000. Więc pytamy się w kolejnym. Jak powie tyle samo, to niech spierdala. Hello? How much? 1000. Yes? Okay, please. A może by tak zajebać flagę Unii Europejskiej w ambasadzie Danii? Nie, kurwa, nie mieszam się w takie sprawy. I weko wojskowe. Naprawdę liczyłem. No nie pierdol, że mnie wezmą. Nie wierzę, kurwa, jak mnie weźmie bólu. Nie, co ty, kurwa. Jednak mnie nie biorą. Ale zobaczcie, jaka kurwa maszyna zajebista. A nasi jeszcze starami jeżdżą. Hello, maybe you go to Musutu. I go to Kilimanjaro. Huh? I go hitchhiking. Problem? No wojsko mnie nie weźmie. Ale spróbować mogłem. Ale ma zajebiste opony. No to jak widzicie, jestem w Tanzanii. Pani mi się zatrzymała na stopa, jest bardzo wesoła. Myślę, że już jest dojrzałą kobietą, ale dalej się może jak najbardziej podobać. Z panią tutaj rozmawiam, wiecie tego, ile mam lat. Ja mówię, że no... Ja pytam się, ile ja mam lat, nie? Żeby wiecie. Ona mówi, no, że z 30. Mówię, a mówię, a ty ile, nie? Ja mówię do niej, że 28 i może widzę, że nie ma tyle. Ty, ma 39. Nie ma męża. Jest wierząca, więc mówiąc delikatnie, chyba czeka na męża, tak mi przynajmniej wytłumaczyła. Ja do niej mówię, no to może ze mną się ożenić. No i ona od razu chętna. Jednak biały kolor tutaj przekonuje. A najlepsze jest to, że ma 57 świń, swoją farmę i wielki
No to tutaj pani mnie zaprosiła na farmę. To urocza 40-latka po prostu rozwala mi mózg. Ej, serio, uwiodła mnie. It's good. Same what it... Si. Wow. Co ja mogę wam tutaj opowiedzieć? Bardzo fajna kobitka, bardzo mnie tutaj dobrze przyjęła. Bardzo się cieszyła, że w ogóle chcę z nią pojechać. Jestem przekonany, że się jej bardzo podoba. Mi pewnie liczy na to, że zostanę jej mężem i chuje mu jeździ węże. Ale no niestety, no żonę chcę w miarę rówieśniczkę. Może być kilka lat starsza, ale poza tym komu się 40 nie podobają, przynajmniej w młodym wieku. Potem dopiero jak mamy 40, to się rozglądamy za 20. A teraz na odwrót. Straty taty, trochę was wkręcałem. Oczywiście nie mam czasu na to, żeby kurwa zostawać. Nawet gdyby dziewczyna była 20-latką i wyglądała zjawiskowo, to ja na takie akcje czasu nie mam. Dlaczego? Bo idę łapać stopa. Niestety jesteśmy świadkami tego, że tir przyjebał w motocyklistę. Motocyklista leży, nie wiem co z nim jest, a czekaj, leży, ale jakby coś mówił. Ja nie pójdę pomóc, bo jestem muzungu. To znaczy, że jestem biały, więc to tylko i wyłącznie się może źle dla mnie skończyć. No cóż, będzie żył. Przychodzę spać na stację benzynową. A kierowca do mnie, pan ze stacji benzynowej do mnie, to w ogóle wyznaczył mi taką kurwa betonową studzienkę i powiedział, że mam zapłacić 5000 szylingów. Powiedzmy na oko to jest 9-10 zł. Ja mówię, no ja się chcę tylko przespać, kurwa, jest środek nocy, jest niebezpiecznie. Powiedział, że go to nie obchodzi. Ale obok tu była stacja inna, ale pan stróż śpi. Nie wiem, czy go budzić, bo wtedy mogę go wkurwić. Czy też rozłożyć się, udając, że mnie nie ma. Nie wiem. No, tak żem spał. Tutaj spałem przy motorach. Pan ochroniarz się zgodził, ale przed chwilą walczyli o krzesło z taką panią. Chciał jej przyjebać z gumy, więc ogólnie to sobie idę. O kurwa, kukurydza. Ty, biali. Ty kurwa biali robią. Dziwnie. Kurwa, jeden mały, drugi duży. A ja teraz jadę do Arusha. A dokładnie przed Arusha, bo tam jest miejscowość, w której jest nasz cmentarz. Cmentarz żołnierzy generała Andersa. Ponad 160 chyba. Więc wszystkiego się dowiemy na miejscu. A aktualnie będę łapał stop, ale się wkurwiłem przed chwilą. Jechałem busem, żeby wyjechać z miasta, czyli z wiochy. On nic tam nie jeździ poza busami. I mówię, żeby się tu zatrzymał. A ten kurwa jedzie 300 metrów. Zacząłem mu tak napierdalać w drzwi, że się zatrzymał. Bo on myślał, że on chce iść na dworzec. No wy kurwa, przecież mówię ci, że chcę wyjść z tego pierdolonego busa, to na chuj mnie wiesisz do tego gówna jebanego. Zrobił takie oczy. No i tyle. Witam was w Tenguru. Co to jest Tenguru? To jest miejscowość, w której niegdyś Polacy stacjonowali, a dokładnie nasi wygnańcy z Syberii. Trochę tutaj nie wiem co z sobą robić, szukam wody zimnej i nie ma. Jak widzicie, jest trochę wystraszony, bo tu z kamerą, tak jak mówię, oni nie lubią za bardzo być kręceni, ale poradzimy sobie. Ale na cmentarz mam 3,5 km, zajadę tam za 2 zł. Motorkiem, sorry. Malaysia apa kata mami suka apa kata? I motorkiem zajadę. Thank you. Dzisiaj jest środa, co oznacza, że jest targ Masajów. Masajowie w środy i w
soboty sprzedają swoje produkty. Głośno jest strasznie, ale wiecie, nic nigdy nie przebije Indii. Więc luzik. Trochę bazaru. How much? 1,500? Yeah. Which is ready? Ready. Ready for today. 1,500, yes? 2000. No, I need Okay. 1,500, okay. 3 złote. Właśnie mamusia trzyma małe dziecko i krzyczy muzungu, muzungu. No biały, kurwa, jak mi się przypomina, jakby u nas mama krzyczała, nie wiem, czarny, trochę nie na miejscu, ale co tam. Szukam małych bananów. Cebula. Przyjeżdżam tutaj do Tenguru. Can you? Oh, come, don't worry. Ta pani mnie przyjęła tutaj do nas na polski cmentarz. Zajmuje się tym miejscem ze swoim dziadkiem. I wyobraźcie sobie, że ta pani mówi, no to bez problemu możesz się rozłożyć, ale w ogóle jak chcesz, to możesz spać w pokoju mojego dziadka. On pójdzie do siebie do domu, więc mówię, czemu nie? Podobno jest postacią bardzo znaną przez ludzi, którzy odwiedzają to miejsce. No i zobaczcie w ogóle na to, nie? Tutaj to zobaczyłem. To mamy... Zobaczcie. Very beautiful. Coś pięknego. A teraz co? Teraz będę przeglądał. Wiecie, jakie to jest dziwne uczucie, kiedy jesteś w miejscu, gdzie między 1942 a 1952 roku przewinęło się 5000 Polaków, którzy tak naprawdę tutaj żyli, gdzie to była... No, oficjalnie to był obóz dla uchodźców, ale tak naprawdę to była polska wioska, gdzie Polacy żyli wraz tutaj, powiedzmy, Tanzańczykami, aczkolwiek nie ma takiej narodowości, bo tutaj ludzie są podzieleni na plemiona. Ale to jest tak gruby temat, że niech się zajmą ci tymi sprawami, którzy się wykształcili w tym temacie. Wyobraźcie sobie, że kiedy Polacy tutaj zawędrowali, delikatnie mówiąc, bo prawda jest taka, że byli zmuszeni do tego, żeby tutaj się udać przez wojnę, przez Niemcy i przez Rosję. Nasi rodacy, Polacy po prostu, bez względu na wiek i całą resztę i wykształcenie, starali się jak każdy inny jakoś, że tak powiem, dostosować się do danych warunków. Jumbo Ambo! Hello! Hey, don't worry! Hi! Your name? Ah, you don't know. Hi! Jumbo. Boi się. Haha. Jumbo. No, chłopaków poznałem. Okej, I go. Bye. Kurwa, nie wiem, gdzie mam iść. Dobra. Gdyby was tak zastanawiało, jak wyglądają szkoły w Afryce, na wsi, to właśnie tak. Troszeczkę. No co to? No, można to przyrównać do takich właśnie pomieszczeń gospodarczych. Bez okien, tylko z siatką. Dlaczego? A choćby dlatego, że po prostu jest wiatr i przewiewa. Ważne, że jest dach, czyli nie kapie im na głowę. A tu fajna sprawa, ciuszki. Hello. Dlaczego mi się te ciuszki podobają? Bo są w barwach flagi narodowej Tanzanii. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę fajna sprawa. Chcę wam pokazać boisko szkolne. To jest bramka. No a z drugą bramką jest trochę większy problem, ale nie ma co gadać, że jest źle, ze względu na to, że no przypomnijmy sobie, u nas też takie boiska do dzisiaj istnieją przecież. Łebki mają na wsiach, nie? Kolejna rzecz, jaką bym chciał powiedzieć, to, że chyba się zgubiłem. Czego wyjesz? Kurwa, dzieciaku. Mama idzie, a ona wyje. Nie wiem, gdzie jestem. Kurwa, naprawdę nie wiem. Dobra, tutaj, brawo. Kurwa, człowiek się może naprawdę zgubić w tak małym miejscu. Zapraszam was serdecznie. Cmentarz wygnańców polskich,
którzy w 1942 roku tutaj przybyli, można powiedzieć, z Teheranu, a przede wszystkim z Syberii i przebywali tutaj do 1952 roku. Witam. Miejsce przerażające. Miejsce przerażające pod względem, że wiecie, że ci ludzie musieli tutaj przybyć. A zarazem tak piękne. Naprawdę nie widziałem jeszcze tak ładnego, zadbanego cmentarza polskiego za granicą. Widzicie ten żużel ładny? Wiecie o tym, że on to taką gałązką zamiata, żeby ładnie wyglądało? No. Byłoby dobrze, gdybym zaczął od tej takiej kapliczki. Pokażę wam, tu się ogólnie wchodzi w butach, aczkolwiek jest na tyle czysto, że nie mam po prostu, nie mam serca tego zrobić. Dlaczego? Sami zobaczcie. Widzicie? Naprawdę w Afryce rzadko kiedy miejsce jest tak czyściutkie. A teraz to, co najważniejsze. Orzeł, Kraków, Warszawa. Flagi narodowe. Oczywiście zaraz ktoś się przyczepi, że jedna z tych flag jest niepoprawna, bo ma na sobie godło. Weź te komentarze sobie w głowę wsać. Teraz chyba najpiękniejszy cytat, jaki tutaj można powiedzieć widziałem. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie. To jest prawda. Zobaczcie, tutaj mapa. Gdzie Polacy zostali przesiedleni? Na Syberię, no i Kazachstan jakby nie było. O, na żółto są państwa, które przyjęły Polaków. Widzicie? Polaków podczas wojny. Może pokażmy, jak tutaj wyglądało. Nasi, jak to nasi, zawsze sobie wszędzie radzili. Widzicie, tam jest kościółek. My w ogóle będę obok niego gdzieś jutro przechodził. A teraz chciałbym wam pokazać nagrobki. Nagrobki ludzi, którzy, wyobraźcie sobie, żyli tutaj właśnie jeszcze grubo po wojnie. To jest ostatni człowiek. Podobno tutaj żywa legenda niegdyś. Edward Wojtowicz i mama pana Edwarda. To jest ostatni Polak, który żył tutaj na tej ziemi. Ostatni, który jest tutaj pochowany. Można powiedzieć, że już w tym miejscu raczej nikt nie zostanie pochowany. Strasznie mi przykro, że nie mogę poznać ani jednej osoby związanej z tym miejscem. Boże, wyobrażacie sobie, jakbym teraz mógł pójść do wioski i po prostu spotkać się z taką babulinką 98 lat i pogadać, jak to było, jak wyglądały wędrówki z Syberii przez Iran aż do Afryki Wschodniej. Na pewno żyją jeszcze tacy ludzie w Polsce, w Kanadzie, nie wiem gdzie jeszcze wyemigrowali. Jeżeli jest okazja, jest możliwość, żeby z nimi porozmawiać, żeby pojechać do nich, nagrać z nimi materiał, ich wspomnień, zróbcie to. Ja nie wiem, ja wiem, że to kosztuje i tak dalej, ale zróbcie to, proszę, bo no to są ostatnie osoby żyjące. Jak my nie spiszemy historii, to ktoś ją może spisać za nas. Tylko wtedy może być nieprawdziwa i będą za 50 czy za 100 lat uczyć o polskich obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i tak dalej, i tak dalej. Pani Sabina Szeliga, ostatnia Polka, która została pochowana w 2007 roku. Jak wygląda sytuacja? Pan tutejszy, który mieszka w tym miejscu, powiedział mi, że mówili na nią, że jest jak Matka Teresa z Kalkuty. Jest tu coś, co mnie bardzo dziwi, a mianowicie są mogiły żydowskie. Ja się nie znam się na obrządkach tej religii, ani na niczym, co związane z tymi tematami, ale tak jak wszystkie leżą, widzicie? Wszystkie nagrobki są w jednym szeregu. Tak, mogiły żydowskie są na boku. Cukerman Mojżesz. Kurczę, ale się fajnie nazywał. Ucieczka uchroniła ich przed Holokaustem, ale niestety nie uchroniła przed
chyba przed chorobami tropikalnymi. Tutaj kobitka miała 22 lata. Tamten doktor ma 46. Prawdopodobnie choroby tropikalne. Szkoda. Chyba jednak lepiej umrzeć wolnym niż w Auschwitz. Tutaj jest pierwsza osoba, która zmarła w tym miejscu. Michał Tchórz. Betlejemski Czesław. Fajne ma nazwisko. Krawiec Zofia. Chcę coś powiedzieć wam. Nie wiem, czy wiecie, ale przyjechałem tutaj, mając na celu posprzątać, pomyć trochę te nagrobki, ale one są czyste. To wszystko jest bardzo zadbane. I robi to jeden człowiek. Teraz troszeczkę mu pomaga, wiecie, wnuczka, ale ona akurat skończyła szkołę i wybiera się do koledżu, więc i tak zostanie tutaj sam. Co wam mogę powiedzieć? Fajnie, gdybyście i wy przyjeżdżali w takie miejsca. Jesteś w Teheranie, jesteś w Tanzanii. Te miejsca są warte zobaczenia i myślę, że ci ludzie tam w tym momencie na górze, którzy leżą tutaj, też są zadowoleni, że o nich nie zapomnieliśmy. No bo przecież to są nasi bracia i siostry, czyż nie? Się rozpadało. No to po 2 dniach przebywania w tym otóż miejscu pięknym, znaczy czy to pięknym, no obok naszego cmentarza, jestem tu z panem gospodarzem. Okay, for all people. Tak, to jest właśnie pan, który opiekuje się naszym miejscem i było bardzo przyjemnie. Aktualnie jest 7 rano, więc zbieram się w podróż. A pan mi załatwi tutaj transport, bo jest 3,5 km do głównej drogi, więc lepiej by było mieć transport, co nie? No to co tutaj dużo mówić, tutaj widzicie budynek pana. Mieszkają sobie grzecznie, kuchnia jest, toaleta. Jest spoko, ale no mogłoby być lepiej, bo jedyna elektryka jaką mają to jest właśnie tutaj. Okej.